Witaj, nazywam się Krystian Karczyński. Zapraszam na mój kurs macierzy. Zaczynamy lekcją pierwszą. Lekcja pierwsza poświęcona będzie wprowadzeniu do macierzy, pewnemu wprowadzeniu pojęcia macierzy, co to jest w ogóle macierz i kilku podstawowym zupełnie działaniom na macierzach, typu dodawanie, odejmowanie i mnożenie macierzy. Jeżeli chodzi o macierze, no to one pojawiły się wraz z taką potrzebą rozwiązywania układów równań, w których jest dużo niewiadomych. Dużo to znaczy więcej niż 2 i więcej niż 3 niewiadome. Czyli mamy dużo parametrów i mamy dużo równań. No z takimi układami, gdzie były 2-3 niewiadome, to już sobie podejrzewam radziłeś w szkole średniej i w pewnym momencie rozwoju nauki ludzkość doszła do takiego punktu, gdzie to już przestało wystarczać, gdzie trzeba było rozwiązywać coraz bardziej złożone układy z coraz większą liczbą niewiadomych. No i w tym momencie wkroczyły macierze. No i tu od razu jest taka odpowiedź na takie podstawowe pytanie, jakie często słyszę od moich uczniów, mianowicie pytanie, do czego to mi się przyda. Co ja będę z tego miał? Do czego mi się to przyda w życiu? Niektórzy mówią, do czego mi się to przyda w życiu, te całe macierze. No więc jeżeli w swoim życiu zawodowym, jeżeli na studiach, gdziekolwiek będziesz miał takie problemy, zagadnienia, gdzie będziesz miał wiele niewiadomych i wiele związków pomiędzy nimi, jakichś powiązań będziesz znał, no to w tym momencie przydadzą ci się macierze. Przy czym te niewiadome w tych układach równań jest to pojęcie bardzo szerokie. Mogą to być zarówno jakieś parametry w fizyce, jak i zasoby w ekonomii, które trzeba zminimalizować, żeby tam uzyskać jakiś minimalny koszt, na przykład w zadaniach na optymalizację. Mogą to być jakieś właściwości w chemii, nawet w biologii. I jeżeli będziesz tych niewiadomych miał kilka, taki problem, i będą one powiązane ze sobą na wiele sposobów i będziesz musiał jakoś to rozwiązać, no to właśnie wtedy przydadzą ci się macierze. I można się nauczyć macierzy właściwie nawet tylko z tego jednego powodu. No dobrze, zaczynamy. Co już trzeba umieć, zanim się zacznie uczyć macierzy? No, dobra wiadomość jest taka, że niewiele. Właściwie tylko to, co tutaj jest napisane. Dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, liczby dodatnie i ujemne. Jest to wiedza zupełnie z zakresu podstawówki. W ogóle ogólnie taka dobra wiadomość w macierzach jest taka, że jest to dział prosty. Wszystkie schematy, tutaj algorytmy, jakie trzeba się nauczyć, te schematy rozwiązywania macierzy są nietrudne do zrozumienia, niezbyt skomplikowane. O co tutaj chodzi z tym dodawaniem, odejmowaniem? Jakie to mniej więcej konkretnie działania by mogły być? No na przykład takie. Tak, bez problemu powinieneś rozwiązywać odejmowania typu 3-7 albo -4-8. Mnożenia także, tak? Liczby dodatnie przez ujemne 3 razy -4. No i takie troszkę bardziej złożone rzeczy, że jest i mnożenie i dodawanie, tak? -4 razy -3 dodać 12. Umieć, to znaczy nie może tak w ułamku sekundy tu od razu udzielać odpowiedzi na to pytanie, ile to jest, na przykład -4 razy -3 dodać 12, że to jest 24, bo jest, ale chodzi o to, żeby po prostu to ci nie sprawiało trudności, żebyś na tym się nie mylił, nie zacinał, nie popełniał dużo błędów. Jeżeli nie jesteś pewien, ile to jest -4, -8, albo strzelasz, no to wypadałoby przed przystąpieniem do macierzy udać się gdzieś do księgarni, kupić jakąś książkę z podstawówki, nie wstydząc się oczywiście, i spokojnie to sobie przypomnieć, jakie tam były zasady, dlaczego -4, -8 to jest -12 na przykład. Czym jest macierz? Zaczynamy od tego. Co to jest w ogóle macierz? Macierz, weźmiemy sobie taką prostą definicję, niezbyt ściśle matematyczną, że macierz jest to tablica zapisana liczbami. Tablica prostokątna, by warto było dodać jeszcze. Jak widać tutaj mamy taką tablicę, są różne liczby, tak? Warto zauważyć, że te liczby w macierzy, to mówimy, że te liczby to są elementy macierzy. No więc, że elementy macierzy to nie muszą być takie okrągłe wcale liczby, tak? 1, 2, -7. Mogą być ułamki, tak jak tutaj. A mogą być też liczby niewymierne, tak jak tutaj, że pierwiastek z 2 to jest liczba niewymierna. Na ogół w tych macierzach, jakie będziemy rozwiązywać, będą liczby takie ładne, całkowite, ale nie jest to żadna reguła.
Dalej, tak, wprowadźmy sobie podstawowe różne pojęcia związane z macierzami. Liczby zapisane w tych poziomych liniach, tak jak tutaj, są to wiersze. To jest wiersz. Można powiedzieć, że jest to drugi wiersz. Licząc od góry jest to drugi wiersz. To, liczby zapisane w liniach pionowych, są to kolumny. Na przykład to jest druga kolumna. Liczymy od lewej. Druga kolumna. Druga kolumna to jest -2, 2, 5, 4. Można sobie policzyć, że ta macierz ma 4 wiersze poziome i 5 kolumn pionowych. 4 wiersze i 5 kolumn. Jest więc w takim razie wymiaru 4:5, można powiedzieć, że ta macierz ma wymiar 4:5. Zwróćmy uwagę, że w wymiarze macierzy idzie najpierw liczba wierszy, a później liczba kolumn. Czyli jeszcze raz podkreślmy, to jest wymiar. Nie ma wymogu zaznaczania wymiaru w każdej macierzy, ale trzeba wiedzieć, co to jest wymiar macierzy, bo często tego słowa też będę używał. Teraz przejdźmy do tych podstawowych takich działań na macierzach, zupełnie jeszcze prostych. Będą to dodawanie i odejmowanie macierzy, oczywiście, mnożenie macierzy przez liczbę, mnożenie przez macierzy, tak, i transponowanie macierzy. Omówmy je po kolei. Zaczynamy od dodawania i odejmowania macierzy. Dodawanie i odejmowanie macierzy jest to działanie bardzo proste. Co należy zrobić? Należy dodać do siebie odpowiadające sobie elementy macierzy i wynik tego dodawania wpisać w macierzy wynikowej. Odpowiadające sobie, to znaczy element pierwszego wiersza pierwszej kolumny tej dodać do elementu pierwszego wiersza pierwszej kolumny tej. Rozpiszę to sobie na boczku, ile to będzie. 3 dodać -2. 3 minus 2 to jest 1. Wynik zapisuję w pierwszym wierszu pierwszej kolumny tej. Czyli pierwszy wiersz, pierwsza kolumna tej element, dodać pierwszy wiersz, pierwsza kolumna tej element i wynik zapisuję w pierwszym wierszu pierwszej kolumnie macierzy wynikowej. I tak dalej. Pierwszy wiersz, druga kolumna macierzy z lewej, dodać pierwszy wiersz, druga kolumna macierzy z prawej. Piszę to sobie na boczku, -1 dodać 4, -1 dodać 4 to jest 3, wynik zapisuję tutaj 3. Dalej. Pierwszy wiersz, trzecia kolumna tej, dodać pierwszy wiersz, trzecia kolumna tej, od razu już zapiszę wynik 9. Jeżeli możesz to robić w pamięci, to świetnie, takie tutaj zaraz 4 dodać 5, -1 dodać 4, jeżeli w pamięci to zrobisz od razu, to dobrze, ale jeżeli się na tym mylisz często, to śmiało rozpisuj na boku, tak jak ja to robiłem w tych dwóch pierwszych działaniach. No i dalej. Dalej odpowiadające wszystkie elementy dodajemy, tak? 12 dodać -3, dodać i minus daje minus, czyli to jest 9. I dalej. -2 dodać 4 to jest 2. Dalej. 3 dodać 2 to jest 5. Dalej. -4 dodać 0 to będzie tutaj wynik -4. Dalej. 2 dodać 1, 3, 0 dodać -1, -1. Dalej. -1 dodać 1, wynik będzie 0, prawda? -3 dodać -3, uwaga, -3 dodać -3 to będzie -3, -3, czyli -6. Wynik zapisuję tutaj, -6. I dalej, -4 dodać 3 będzie -1, prawda? Wynik zapisuję tutaj, -1. Bardzo proste, prawda? Dodaję do siebie odpowiadające elementy. Zakładając, że ktoś już płynnie tutaj, o tym już mówiłem, prawda? Płynnie dodaje liczby dodatnie i ujemne. Odejmowanie zupełnie się dzieje analogicznie. Trzeba być trochę czujnym z odejmowaniem, bo tu, prawda, znaki się trochę zmieniają. Może być to trochę kłopotliwe. Tu powolutku, więc czujnie i będę rozpisywał. Na początku. -2, -3. Tutaj wstawię wynik i tutaj jest rozpisane to -2, -3 to jest, uwaga, -2 plus 3, czyli to jest 1. Czyli tutaj piszę wynik 1. I dalej. 3 minus 5, wynik zapiszę tutaj. 3 minus 5 to jest -2, zapisuję tutaj -2. Dalej. 4 minus -1, wynik zapiszę tutaj.
4 minus 1, 4 plus 1 to jest 5. I tutaj wynik zapisuje 5. Jeżeli to ci robisz w głowie, bez problemu, 4 minus 1, to od razu możesz to śmiało tutaj zapisywać. Nie musisz rozpisywać tu na boku. I dalej. 2 minus 2 rozpisane jest tutaj. 2 minus 2 to jest 2 plus 2, czyli wynik jest 4. Wpisuję tutaj, prawda? 4. Dalej. Minus 1, minus 3, minus 1, minus 3, wynik jest minus 4. Wpisuję tutaj minus 4. Dalej. 10 minus 2 to jest, wynik wpisuję 8. Dalej. 5, tu jestem, minus 4, 5 minus 4, wynik jest 1, wpisuję wynik tutaj, 1. I dalej. 0 minus 2 rozpisane tutaj, to jest 0 plus 2, czyli wynik będzie 2, tu wpisuję. 2 minus 2 rozpisane tutaj, to będzie 0. Tylko trzeba być czujnym tutaj z tym minusem. No, wyobraźmy sobie, że mamy dodać takie dwie macierze. Teraz taki problem. No, jakby to dodawanie miało wyglądać, tak jakoś to byśmy dodali do tego i nie ma problemu, to znaczy na razie to do tego, tak, to do tego, no i nie wiadomo co zrobić z tym tutaj wierszem, tak? Nie ma odpowiadających temu elementów. Dodawanie to, ja powiedziałem, że to jest dodawanie odpowiadających sobie elementów, a tym żaden nie odpowiada z tej macierzy. Wniosek z tego jest taki, że to działanie jest niewykonalne. No bo nie każde dwie macierze można dodać i nie każde można odjąć. Jeżeli tych nie ma odpowiadających sobie elementów, no to macierzy nie dodamy i nie odejmiemy. Ogólna reguła jest taka, że macierzy można dodać albo odjąć, gdy mają taki sam wymiar. No bo wtedy wszystkie elementy mają swoje odpowiedniki. To reguła tyczy zarówno oczywiście dodawania, jak i odejmowania. A jeżeli nie mają takiego samego wymiaru, może się takie zdarzyć zadanie, taka podpucha można powiedzieć, no to należy tak to obsłużyć, jak ja tutaj zrobiłem. Czyli równa się działanie niewykonalne piszemy. I to jest koniec zadania. Że nic tu nie kombinujemy z zerami. Czy coś takiego. Kolejne bardzo proste działanie na macierzach jest to mnożenie macierzy przez liczbę. Uwaga, macierzy przez liczbę. Macierzy przez macierz będzie za chwilę. Macierzy przez liczbę. Mamy sobie liczbę tutaj. Jest to liczba 4. I jak chcemy ją przemnożyć przez tą macierz, to mnożymy każdy element tej macierzy przez tą liczbę i wyniki zapisujemy tutaj. Czyli każdy element po prostu mnożymy przez tą liczbę. Jest to bardzo proste. Zaczynamy. 4 razy minus 2 minus 8 będzie. Zapiszemy go tutaj. Tu rozpisując. Jest 4 razy minus 2 to jest minus 8. Zapiszemy te minus 8 tutaj. I dalej. 4 razy minus 1 teraz. Wynik będzie tutaj. Rozpisując 4 razy minus 8. Minus 1, przepraszam, to jest minus 4. Wynik zapisujemy tutaj. Minus 4. Dalej. 4 razy 0 to jest 0. Dalej. 4 razy 1 to jest 4. Teraz 4 razy 2, prawda? 4 razy 2 to jest 8 i 4 razy 2 na końcu to jest 8. Bardzo proste działanie, prawda? Można powiedzieć, że tak jak tu jest napisane, mnożenie macierzy przez liczbę jest zawsze wykonalne. No bo skoro to ma polegać na tym, że po prostu każdy element mnożymy przez liczbę, no to wystarczy, że będą jakieś elementy. No macierz ma element oczywiście, czyli mnożenie macierzy przez liczbę jest zawsze wykonalne. Najtrudniejszym tym działaniem najtrudniejszym z najłatwiejszych można powiedzieć, czyli z tych podstawowych, najtrudniejszym z tych podstawowych działań jest mnożenie macierzy przez macierz. Nie polega to na takim prostym, że przemnożymy odpowiadające sobie elementy przez siebie. Nie. Mnożenie macierzy przez macierz jest bardziej skomplikowane. No, ja zalecam to robić do tego taką pomocniczą tutaj tabelkę, można powiedzieć, gdzieś na boku dla siebie, pod spodem albo na marginesie, no na marginesie, jeżeli się zmieści. Wykonujemy sobie takie coś i teraz tak, tą macierz z lewej strony, to ważne, wrzucamy tutaj, w tą część tej tabelki, tą macierz z prawej wrzucamy tutaj, w tą część tej tabelki. Ma znaczenie, która jest z lewej, która jest z prawej. O tym jeszcze będziemy za momencie mówić. No i mamy w ten sposób. Tutaj będziemy pisać wynik. Teraz tak. Mnożymy wszystkie wiersze tej z lewej przez wszystkie kolumny tej z prawej. Czyli zaczynamy od pierwszego wiersza i przemnożymy przez pierwszą kolumnę, a wynik tutaj zapiszemy na przecięciu się tego wiersza
i tej kolumny. Jak się mnoży wiersz przez kolumny? Mnoży się przez siebie odpowiadające sobie elementy i wyniki dodaje do siebie, czyli zaczynamy. -2 razy -2 to jest 4. Będę zapisywał te wyniki tych mnożeń na boku. Dalej. -3 razy 3 to jest -9, dopisuję tutaj -9. Dalej. 1 razy 2 to jest 2, dopisuję tutaj +2. Na końcu sumuję te liczby. 4 minus 9 to jest -5, dodać 2 to jest -3. I te -3 zapisuję tutaj, na przecięciu się tego wiersza i tej kolumny. Dalej. Mnożę znowu ten wiersz, tym razem przez tą kolumnę i wynik zapiszę tutaj. No to dodziała. Mnożę odpowiadające sobie elementy. -2 razy -1 to mi da +2. Dalej. -3 razy 0 to mi da 0. I dalej. 1 razy 2 to mi da 2. 2 plus 0 plus 2 to jest 4. Wynik zapisuję tutaj 4. No i w ten sposób tu mi powstaje, prawda, macierz. No i dalej. Ten wiersz mnożę przez tą kolumnę. -2 razy 2 to będzie -4. Dalej. -3 razy 1 to będzie -3. 1 razy -1 to będzie -1. No więc mam -4, -3, -1 to jest w sumie -8. Wynik zapisuję tutaj -8. Tu już mi się kolumny skończyły. Przechodzę więc do drugiego wiersza i mnożę go znowu przez tą kolumnę. I wynik zapiszę tutaj. -1 razy -2 to jest +2, 4 razy 3 to jest +12, 0 razy 2 to jest +0. 2 plus 12 plus 0 to jest 14, zapisuję tutaj wynik 14. I tak dalej. Ten wiersz razy ta kolumna to będzie -1 razy -1 to jest 1, 4 razy 0 to jest 0, 0 razy 2 to jest 0, 1 plus 0 to jest 1, wpisuję wynik tutaj 1. I dalej. Ten wiersz razy ta kolumna to będzie -1 razy 2 to jest -2, plus 4 plus 0, -2 plus 4 plus 0 to jest 2, wynik zapisuję tutaj 2. To, co ja liczyłem tutaj, to było tylko liczone na boku. Nie? Muszę się wrócić teraz tutaj i zapisać ładnie, tak na czysto, jakby wynik. W ten sposób. I to jest koniec zadania. Ta macierz przemnożona przez tą daje tą macierz. Mnożyć można też takie macierze dziwne, dziwne. Jeden wiersz, prawda, tutaj mamy 4 kolumny. Mnożymy sobie. Tom na lewo, tom na prawo. Ten wiersz mnożę przez tą kolumnę. Wynik zapisałem tutaj. No i tutaj jest rozpisanie tego wyniku. 1 razy 2 to mi dało 2, -2 razy 2 to mi dało -4, 3 razy 0 to jest 0, -1 razy 4 to jest -4. No i 2 -4, dodać 0, -4 to mi dało -6. I tu zapisałem -6. I dalej, tutaj pomnożyłem ten wiersz przez tą kolumnę. -1 razy -1 to mi dało -1, -2 razy 3 to mi dało -6, 3 razy -1 to mi dało -3 i -1 razy 10 to mi dało 10, -10. No i tutaj mam te wszystkie liczby zapisane. -1, -6, -3, -10 to jest -20. Czyli wynik tutaj będzie -20. No i wyszła mi taka macierz. To już jest wynik. Jeden wiersz, 2 kolumny. To też jest macierz. Też to jest tablica prostokątna zapisana liczba. Weźmy teraz takie 2 macierze. Przemnożmy przez siebie. Tą, prawda, po lewej, tą po prawej. No i gdybym chciał je przemnożyć, to bym teraz tak, ten wiersz, nie? Przemnożył przez tą kolumnę, tak? I wynik bym chciał zapisać tutaj. Ale, zauważmy, jakby to mnożenie wyglądało. To razy to bym przemnożył, później to razy to razy to, no i pojawia się problem. Tej trójki nie mam przez co przemnożyć, prawda? Nie ma tutaj 4. elementu tej kolumny. Ten wiersz ma 4 elementy, ta kolumna ma 3 elementy. Tej trójki nie mam przez co przemnożyć. Coś podobny problem jak dodawanie. No i dokładnie w podobny sposób to interpretujemy. To jest działanie niewykonalne. Nie każde 2 macierze da się przemnożyć przez siebie.
No i widzimy, że to jest bardziej skomplikowane niż dodawanie. Ten warunek to nie będzie tak prosto, że muszą być przepraszam, takich samych wymiarów. Warunek jest taki. Dwie macierze można pomnożyć tylko wtedy, gdy liczba kolumn macierzy z lewej równa jest liczbie wierszy macierzy z prawej. Liczba kolumn z lewej równa jest liczbie wierszy z prawej. Możesz macierzy po prostu zawsze wrzucać w tą tabelkę i ci tam wyjdzie problem przy tym mnożeniu, ale zanim przemnożyć macierze, warto zerknąć, czy to jest działanie w ogóle wykonalne. Bo sobie oszczędzisz czasu, jeżeli będzie niewykonalne. Przyjrzyjmy się tym macierzom. Jak tu jest? Liczba kolumn macierzy z lewej, czyli tej. Ile ona ma kolumn? Kolumny to pionowe. 1, 2, 3. Musi być równa liczbie wierszy macierzy z prawej. Ta jest z prawej. Ile ona ma wierszy? 1, 2, 3. Kolumn z lewej jest 3, wierszy z prawej jest 3. Działanie jest wykonane. Te dwie macierze możesz pomnożyć. A przyjrzyjmy się tutaj. Liczba kolumn macierzy z lewej, teraz tutaj, to jest 1, 2. Liczba wierszy macierzy z prawej to jest 1, 2, 3. Czyli liczba kolumn macierzy z lewej 2, liczba wierszy macierzy z prawej 3. To działanie jest niewykonalne. Te dwie macierze nie można pomnożyć. No, zauważmy w takim razie, wniosek właściwie chociażby z tego jest taki, że mnożenie macierzy przez siebie nie jest przemienne. Co znaczy? To znaczy, że na ogół, a razy b to jest co innego, jeżeli a jest macierzą, b jest macierzą, czyli macierz a razy macierz b, to jest co innego od macierz b razy macierz a, czyli ma znaczenie, która macierz stoi z lewej, która z prawej, co będzie miało duże konsekwencje później i co różni mnożenie macierzy od mnożenia liczb. W liczbach to było wszystko jedno, czy 2 razy 4, czy 4 razy 2, a w macierzach nie wszystko jedno. Czyli innymi słowy, mnożenie tego razy to nie da nam tego samego, co to razy to. Ostatnia operacja elementarna na macierzach, podstawowa, elementarna to jest do czego innego te słowo używane później, to jest transponowanie macierzy. Polega ono na zamianie miejscami wierszy i kolumn macierzy, oznaczamy je taką literką T. Ta literka T oznacza transponowanie. Pierwszy wiersz tej macierzy to jest -1, 2, -2, 0. W takim razie pierwsza kolumna tej macierzy już transponowana i to będzie dokładnie -1, 2, -2, 0. Piszę ten wiersz pierwszy w miejscu pierwszej kolumny. I tak dalej. Drugi wiersz 3, 3, -1, 2. Czyli tutaj druga kolumna będzie 3, 3, -1, 2. Trzeci wiersz 4, 4, -1, 3. Czyli tutaj trzecia kolumna będzie 4, 4, -1, 3. Czwarty wiersz 2, -1, -2, 3. No to czwarta kolumna 2, -1, -2, 3. Bardzo proste. Transponować można też macierzy niekwadratowo oczywiście. Każde macierze w ogóle można transponować. Pierwszy wiersz tutaj -2, -3, -1, -1, czyli pierwsza kolumna -2, -3, -1, -1. Drugi wiersz 4, 1, 2, 1, czyli druga kolumna 4, 1, 2, 1. Transponować, jak już powiedziałem, można każdą macierz. Jeżeli chodzi o potęgowanie macierzy, nie jest to osobne działanie na macierzach, jakieś niezależne. Potęgowanie macierzy to jest tak po prostu mnożenie macierzy, tak właściwie. No bo a do kwadratu to się liczy jako a razy a, nie że tam elementy podnosimy do kwadratu tej macierzy a, tylko mnożymy tą macierz przez siebie. A do trzeciej a razy a razy a. Bardzo proste. Na przykład ta macierz do kwadratu, to będzie ta macierz razy ta macierz. Mnożenie już umiemy, rozpisuję tutaj w tym schemacie. -2 razy -2 to jest 4, 3 razy 1 to jest 3, wynik jest 7, wpisuję tu wynik 7. Dalej, -2 razy 3 to jest -6, 3 razy 0 to jest 0, czyli -6 dodać 0, -6. 1 razy -2, -2, dodać 0 to jest -2, wpisuję wynik tutaj -2. 1 razy 3, 3, dodać 0, 3 dodać 0 to jest 3, wpisuję wynik tutaj 3. No i wynik tego działania wpisuję na czysto 7, -6, -2, 3. Tak się robi potęgowanie macierzy. Nie jest to jakieś osobne działanie. No, jeżeli umiemy te wszystkie podstawowe działania na macierzach, no to można ich używać je wszystkie naraz, tak jak tutaj, w takich bardziej jakby złożonych takich działaniach.
Pamiętamy o kolejności działań, tak? No może warto dodać, że transponowanie trzeba na początku zrobić, a tak to mnożenie ma pierwszeństwo przed odejmowaniem, no i jak tak się pamięta, że w nawiasach, tak, najpierw wykonujemy. No jeżeli się pamięta o tej kolejności działań podstawowych z podstawówki, to można śmiało rozwiązywać takie bardziej złożone problemy. Tutaj na przykład mamy tak, na początku trzeba transponować tą macierz, tutaj tą. To jest już ta macierz transponowana. Pierwszy wiersz był minus 2, minus 1, pierwsza kolumna minus 2, minus 1, drugi wiersz 0, 2, druga kolumna 0, 0, 0, 2. Które działanie teraz trzeba wykonać, jak Ci się wydaje? Tutaj to. Trzeba wykonać te mnożenie. Mnożenie wykonujemy tutaj, takim czymś, tym schematem na boku. 4 razy minus 2, minus 8, 3 razy minus 1, minus 3, minus 8, minus 3, minus 11. 4 razy 0, 0, dodać 3 razy 2, 6, 0, dodać 6, 6. Minus 1 razy minus 2 to jest 2, minus 2 to jest 0 i 0 dodać 4 to jest 4. Czyli mnożenie tych dwóch macierzy przez siebie tutaj, tych, dało tą macierz w wyniku. Wpisuję w takim razie tą macierz jako wynik mnożenia tych dwóch. Teraz trzeba wykonać działanie w nawiasie. Tutaj to odejmowanie. Wykonałem je tutaj. Może powolutku to omówmy. Minus 11 minus 3 to jest minus 14. 6 minus minus 1 to jest plus 7. 0 minus 2 to jest minus 2. 4 minus 1 to jest 3. I tutaj powstała ta macierz będąca wynikiem odejmowania tej i tej. Teraz trzeba tą macierz tutaj stransponować. Tutaj jest ona stransponowana. Minus 14,7 pierwszy wiersz, pierwsza kolumna minus 14,7. Minus 2, 3. No i na końcu jeszcze wykonać to odejmowanie. To odjąć to i ta macierz jest to macierz wynikowa. Znaczy to jest wynik po prostu. Minus 14 minus 2 to jest minus 16. Minus 2 minus minus 2 to jest minus 2 plus 2, czyli 0. 7 minus 1, 6. 3 minus 3, 0. To jest odpowiedź. Wykonajmy sobie takie działanie. Na początku oczywiście trzeba przemnożyć tutaj te dwie macierze przez siebie. Robimy pomocniczy schemat do tego. Wstawiamy te macierze w odpowiednie miejsca. No i przemnażamy ten wiersz przez tą kolumnę. Tu jest to rozpisane. Minus 1 razy 2 to minus 2. 3 razy 0 to 0. 7 razy 1 to 7. Wynik będzie tutaj 5. Dalej, ten wiersz przez tą kolumnę. Minus 1 razy minus 4, 4, 3 razy 3, 9, 7 razy 2, 14, 4 dodać 9, dodać 14, 27, wynik pisuję tutaj 27. Dalej, 2 razy 2, 4, dodać 0, dodać 4, 4 dodać 0, dodać 4 to jest 8, wynik pisuję tutaj 8. No i dalej, 2 razy minus 4, minus 8, 3 razy minus 3 razy 3, minus 9, 4 razy 2, 8, minus 9, dodać 8 to jest minus 9, pisuję tutaj wynik minus 9. Ten wynik to jest wynik mnożenia tych dwóch macierzy. Trzeba go jeszcze tutaj, prawda, stransponować. Tu jest wynik stransponowany. Zamieniłem miejscami wiersze i kolumny, prawda? No i to już jest odpowiedź. Wykonajmy teraz takie działanie. Tu trzeba będzie najpierw tą macierz transponować, prawda? Bo tak od razu nie możemy odjąć tych dwóch. Transponuję. Pierwszy wiersz 4 minus 1, pierwsza kolumna 4 minus 1, później 2, 5, tu wpisuję 2, 5. Teraz odejmuję te dwie macierze. 4 odjąć 3 to jest 1, 2 odjąć minus 3 to jest, uwaga, 5, 2 odjąć minus 3, czyli 2 dodać 3. Minus 1 dodać 1 to jest 0, 5 minus minus 2 to jest 5 dodać 2, czyli 7. Czyli mam taką macierz 1, 5, 0, 7. No i zauważmy, że tych dwóch macierzy tej i tej nie da się pomnożyć. Czemu? Bo ta macierz ma macierz po lewej ma raz, dwie kolumny, a macierz po prawej ma raz, dwa, trzy wiersze. Czyli się nie zgadza. Nie zgadza się. Jest to działanie niewykonalne. Gdybyś to mimo wszystko nie zauważył tego w tym momencie, rozpisał schematem, no to i tak byś doszedł do tego błędu, bo pewnych liczb nie mógłbyś tam pomnożyć przez siebie. Czyli i tak byś doszedł do tego, że jest to działanie niewykonalne. I to jest dokładnie odpowiedź w tym zadaniu. No i tyle, jeżeli chodzi o podstawowe działania na macierzach. Zachęcam Cię teraz do odrobienia zadania domowego, które jest dołączone do tej prezentacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ pomimo tego, co tak często mówiłem, że te macierze i zwłaszcza te podstawowe działania na nich są bardzo proste, no to one mogą sprawiać trudność, jeżeli chodzi o taką jedną rzecz, mianowicie o taką, że trzeba w niej wykonać dużo rachunków. Jak jest dużo rachunków,
no to jest duża szansa, że się popełni jakiś błąd rachunkowy. Jakiś drobny, typu tam -4 dodać 3 komuś wyjdzie, że to jest +1 na przykład. Powinno być oczywiście -1. A jeden taki wynik zły, takiego drobnego obliczenia rozkłada wynik na końcu. Dlatego, żeby już od razu na starcie wejść w taki rytm i podnieść tą swoją skuteczność, to znaczy, żeby robić mniej błędów jednym słowem, trzeba trochę tych macierzy wykonać i dlatego też zachęcam Cię do wykonania zadania domowego. Dziękuję bardzo.